Nawet nas tu nie ma to obyczajowy komiks science fiction wykonany w pracowni projektowania gier i komiksów. Akcja rozgrywa się w bliżej nieokreślonej przyszłości, w świecie, w którym skolonizowano już niemal każde ciało niebieskie Układu Słonecznego. Dlatego, aby zapewnić stały przepływ pracowników, wprowadzono 3-letnią obowiązkową służbę dla osób, które ukończyły 18 lat i zostały wytypowane przez tzw. Międzynarodową Komisję Kolonizacyjną. W takiej sytuacji poznajemy właśnie głównego bohatera komiksu. Kitold to młody, panicznie bojący się kosmosu chłopak, który wbrew własnej woli zostaje wysłany do odbycia służby w jednej z kolonii na Marsie. W formie pierwszoosobowej narracji opowiada on historię 3 lat spędzonych na czerwonej planecie, gdzie poddany niekończącej się rutynie szuka ucieczki w realistycznych symulacjach, której każdej nocy oddawać mogą się wspólnie koloniści. Kiedy chłopak wreszcie przyzwyczaja się do swojego nowego, monotonnego życia, w kolonii pojawia się tajemnicza osoba, która całkowicie wywraca jego dotychczasową sytuację do góry nogami. San jest nowo przybyłą kolonistką, która jako jedyna ze wszystkich mieszkańców Marsa sprawia wrażenie niewzruszonej faktem, że właśnie wylądowała na obcej planecie miliony kilometrów od domu. Chłopak szybko to zauważa i staje przed trudnym dla siebie wyborem. Skonfrontować się z nią, poznać prawdę i wrócić do dawnej nudnej rutyny, czy prowadzić dalej swoje własne spekulacje, napędzając tym samym niezdrową, narastającą z dnia na dzień obsesję. W żadnym wypadku nie jest jednak przygotowany na konsekwencje, jakie pociągnie za sobą ten wybór. Wybierając temat komiksu, zależało mi na przedstawieniu zwykłej, przyziemnej historii, poruszającej wątki dorastania i codziennych relacji, w zderzeniu z futurystycznym światem, gdzie takie koncepty jak podróże międzyplanetarne czy transfery świadomości są szarą codziennością bohaterów. Tworząc wizję przyszłości, chciałem, aby przypominała ona nasz realny świat i była jego naturalnym przedłużeniem, a nie alternatywną wersją, stąd liczne nawiązania do istniejącej popkultury. Nawet nas tu nie ma, planowana jest jako 3-częściowa seria, gdzie każda kolejna część rozgrywać się będzie na innym ciele niebieskim. Pierwsza, prezentowana tutaj, skupia się na Marsie, druga na Ziemi, trzecia natomiast na Księżycu, gdzie historia zatoczy pełne koło, zamykając opowieść pierwszych kilku lat dorosłego życia głównego bohatera. Komiks został wykonany w formacie 19,5 na 26 cm, a jego objętość to 70 stron. Ponieważ wiele scen opiera się na statycznych rozmowach bohaterów, proces pisania i budowania dialogów był dla mnie szczególnie ważny. Wymyślając każdą scenkę, rozrysowywałem ją sobie od razu z prostymi dymkami i panelami, tak żeby już na tym etapie móc testować dynamikę i przepływ tekstu. Po ustaleniu finalnej wersji dialogów, w oparciu o klasyczną komiksową 9-panelową siatkę, rysowałem szczegółowy już storyboard, gdzie projektowałem dokładne kadry. Następnie na papierze w formacie A3, w celu uzyskania większej precyzji i kontroli nad kreską, rysowałem ołówkiem powiększoną o 70% planszę, którą następnie tuszowałem, skanowałem, czyściłem w komputerze i zmniejszałem do docelowego wspomnianego już wcześniej formatu. Typografię w dymkach początkowo planowałem wykonywać ręcznie, jednak wiązało się to z koniecznością przepisywania dialogów za każdym razem, gdy w tekście pojawiały się poprawki, co na późniejszych etapach pracy zdarzało się dosyć często. Dlatego na podstawie własnego liternictwa postanowiłem zaprojektować font, który następnie wykorzystałem w całym komiksie.